To jest w tym pytaniu, znaczy w takim postawieniu tematu powstanie warszawskie jako zadanie dla Wehrmachtu bardzo istotny jest kontekst czasowy, czyli konkretnie zrozumienie tego, co się dzieje pod koniec lipca 1944 roku w tym bardzo dramatycznym, drastycznym spiętrzeniu wydarzeń, które no wręcz tworzyły wrażenie, iż wojna się gwałtownie dla Niemiec może skończyć w zasadzie w każdej chwili i to nawet nie do końca w związku z wkroczeniem wojsk alianckich czy sowieckich do Berlina, ale po prostu w związku z możliwością zabicia przywódcy III Rzeszy w związku z zamachem 20 lipca 1944 roku, który oczywiście miał miejsce w dwóch miejscach, wydarzył się w dwóch miejscach, czyli oczywiście zaszedł w formie zamachu bombowego bezpośrednio w kwaterze głównej Führera, ale przecież również przybrał postać próby zamachu stanu dokonanej już na terenie Rzeszy. A więc zadaniem dla Wehrmachtu było tak naprawdę po prostu przetrwać tą próbę, pokazać państwu totalitarnemu swoją użyteczność, wykazać swoją lojalność pomimo faktu, iż przed chwilą zaszło wydarzenie, do którego nigdy nie powinno było dojść, z niejasnym udziałem kręgów Wehrmachtu, najwyższych oficerów, dowódców. Śledztwo w tej sprawie dopiero się, jak wiemy, zaczynało. Także dla Wehrmachtu jest tak naprawdę katastrofa wizerunkowa, za którą podstępują oczywiście klęski wojenne na nieprawdopodobną skalę. Gigantyczna ofensywa sowiecka Bagration, która spowoduje załamanie frontu wschodniego i przesunięcie się oddziałów sowieckich właściwie w samo sąsiedztwo Warszawy, czyli wielkiego miasta, największego miasta generalnego gubernatorstwa, czyli tak naprawdę już Niemiec po prostu. Jesteśmy tak naprawdę na terytorium niemieckim, jesteśmy już w kraju będącym ściśle administracyjnie związanym z Berlinem, zarządzanym przez gubernatora Hansa Franka, wybranym i wyznaczonym do tego celu przez Führera. A jeżeli zagrożenie bezpośrednim atakiem spada na generalne gubernatorstwo, to natychmiast ze sobą pociąga katastrofę sąsiednich tworów administracyjnych, czyli oczywiście okręgów Warteland, czyli kraju Warty i Prus Wschodnich. A jeżeli one upadają, to w takim razie w tym, że tak powiem, systemie klocków stających jedne nad drugie, upada w ogóle przedpole Berlina i prawdopodobnie atak idzie w kierunku serca Rzeszy, może jeszcze przed Bożym Narodzeniem 1944 roku. Tak naprawdę zarówno na podstawie relacji zwykłych żołnierzy, jak i przekonań przywódców politycznych i wojskowych z przełomu lipca-sierpnia 1944 roku, gdybyśmy zadali pytanie, kiedy skończy się wojna, no to raczej na pewno dostalibyśmy najbardziej możliwą pesymistyczną odpowiedź, no grudzień. Grudzień to jest właściwie oczywista sprawa, iż będzie już w zasadzie po wszystkim. I w tym momencie wybucha powstanie w Warszawie, które w tym momencie powoduje cały zespół problemów, bo Warszawa jest jakby na przecięciu pewnych linii tektonicznych. Wybucha powstanie w mieście, w którym od samego początku nie wiadomo, kto odpowiada za bezpieczeństwo tego terenu, bo nie jest jeszcze jasne, czy Warszawa jest już frontem, czy jeszcze nie. Czy jest już terytorium bezpośrednio pierwszej linii, na którym pierwsze skrzypce gra Wehrmacht, czy jeszcze system aparat policyjny i SS? A co z całym ogromnym zarządem cywilnym, który tutaj przecież jest? Co z gubernatorem Frankiem? Co z jego stosunkami z Gauleiterami Erichem Kochem i Arturem Greiserem? Co oczywiście z relacjami wojsko-cywile? Co z relacjami wojsko antyhitlerowskie, jakaś grupa, która być może wciąż jeszcze funkcjonuje, a lojalność wobec Rzeszy. Także pytań było tutaj co niemiara i tak naprawdę powstanie warszawskie skupia w sobie pewną, jak w soczewce, narastające gigantyczne problemy wewnętrzne systemu panowania nad wschodem po prostu, za którym pójdą pewne odpowiedzi. Wehrmacht w tym całej sytuacji jest organizacją, która musi bardzo uważać.
Straciła bowiem w oczach Führera właściwie wszystko, co mogła stracić w tym momencie, więc nie może sobie pozwolić już na żaden najdrobniejszy błąd. Ma wykonywać absolutnie każde zadanie, ma wykazać swoją skuteczność, no i ma oczywiście za zadanie wykonać podstawowe zadanie, czyli zatrzymać Armię Czerwoną, która naciera na olbrzymim froncie, bo w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego właściwie toczy się jedna z największych bitew II wojny światowej, bitwa pod Okuniewem. Właściwie na całej przestrzeni od ujścia Narwi do Wisły, aż do ujścia Pilicy do Wisły, czyli te ponad 120 kilometrów, wszystko płonie i toczą się monstrualne działania pancerne, w cieniu których z punktu widzenia niemieckiego wybucha powstanie w Warszawie. Oczywiście bardzo łatwo w tej sytuacji skupić się wyłącznie na działaniach militarnych, patrzeć na to wszystko tylko pod kątem przesunięć wojsk, strat, działań i tego wszystkiego, co dotyczy i obchodzi oficerów przesuwających chorągiewki na planie. No tylko, że Warszawa jest bardzo ważnym miejscem z punktu widzenia polityki niemieckiej. Jest ośrodkiem partii NSDAP. Jest symbolem zwycięstwa Niemiec nad znienawidzonym systemem wersalskim. Jest miastem, które ma stać się ostatnim wielkim miastem niemieckim w przyszłej zdobytej już Europie. Na wschód od niej już tylko Reichskomisariate i rzeczywiście mniejsze miejscowości. Warszawa miastem symbolem, miastem historycznym, ale też całkiem pragmatycznym, wielkim ośrodkiem produkcyjnym, przemysłowym, gospodarczym, komunikacyjnym III Rzeszy. No i oczywiście miastem, które propagandowo widnieje i funkcjonuje jako rzeczywiście taki miasto stricte niemieckie, jak już powiedział dr Brewing, die Neue Deutsche Stadt Warschau, w związku z którym związane są ogromne nadzieje urbanistyczne, konstrukcyjne, tworzone są całe dokumentacje istniejących budynków na wypadek, gdyby one przestały istnieć, by można było je odtworzyć już po zwycięstwie. To już jest inny temat, ale warto o tym pamiętać, iż to się wszystko wiąże z rolą Warszawy dla Niemców w tym momencie. Jeżeli wybucha powstanie w takim mieście, to pierwszym zadaniem Wehrmachtu jest oczywiście, jeszcze zanim dojdzie do takiego wybuchu, próba jego zapobieżeniu. I ta próba oczywiście skończyła się niepowodzeniem. 9. Armia, czyli ta armia zdziesiątkowana na froncie wschodnim, jest tutaj obecna i jest świadoma zagrożenia. Oficer komendantury Wehrmachtu, kapitan Hosenfeld, pisze w liście do żony z 18 lipca 1944 roku: nie sądzę, żeby Warszawa była broniona. Trzeba by zawczasu pojmać i wywieźć kilkasetek tysięcy polskich mężczyzn. Tego nie da się przeprowadzić. Są od dawna zorganizowani i po części uzbrojeni. Z drugiej strony wydatnie wzmocniliby siły wroga. A co zrobić z pozostałym 1 milionem mieszkańców? Padają tu wielkie liczby, paraliżujące wolę oporu, a też widać fatalizm. Fatalizm, świadomość zagrożenia, na którym nic nie możemy poradzić. Przed chwilą się dopiero znaleźliśmy w Warszawie, nie znamy tutejszych relacji, opieramy się tylko na tym, co nam przekaże aparat SS i policji. SS i policja w osobie Paula Otto Geibla chce dokonać przed wybuchem aresztowań. Wehrmacht boi się tych aresztowań, boi się eskalacji, boi się, że sprowokuje wybuch. Chce go opóźnić, maksymalnie opóźnić, nie jest on w żaden sposób pożądany, a przecież Oberkommando des Heeres, góra, a sam na jego czele szef sztabu Guderian żąda 100 000 robotników do pracy. A więc Warszawa ma dostarczyć robotników i to nie jakaś tam Warszawa, ale konkretnie Wehrmacht ma to wszystko przecież nadzorować i przeprowadzić. I w tym momencie wybucha powstanie. Już właściwie po 24 godzinach wiadomo, że nie ma szans, żeby stłumić to siłami wojskowymi, które są mikroskopijne w mieście. No bo powtarzam, wszyscy przecież skupieni są na odparciu ataków sowieckich. Tam się toczy ta najważniejsza dla Niemców bitwa. Stąd oczywiście jest informacja, iż prosimy, błagamy, żądamy pomocy z zewnątrz, od sieczy wszelkiej możliwej. Wojsko nie odpowiada już za to, co się w Warszawie może wydarzyć. Rozlanie się polskiego oporu, jego dynamika absolutnie przeraża i nikt się właściwie tego nie spodziewał. Szef komendantury Warszawa, generał Rainer Stachel, w tym całym chaosie kompetencyjnym tak naprawdę
jest tylko nominalnie jakby głównodowodzącym działaniami przeciwpowstańczymi. Już niedługo rolę tą przejmą ludzie Himmlera na czele z SS-Obergruppenführerem von dem Bachem i jego kombinowaną, specjalną, eksperymentalną jednostką powołaną tylko do tego zadania, czyli stłumienia powstania. Wehrmacht ma być więc asystą, można powiedzieć, a w tym samym momencie przeprowadzać ważny proces decyzyjny, czyli bez przerwy, każdego dnia powstania decydować o tym, czy dzisiaj większe zagrożenie stanowi Warszawa powstańcza, czy zagony pancerne I Frontu Białoruskiego. Te decyzje trzeba podejmować natychmiast i to codziennie, ponieważ codziennie zmienia się sytuacja. Historia jest wtedy, kiedy dzieje się dużo i szybko, a wtedy działo się bardzo dużo i bardzo szybko i to kierownictwo nazistowskie było wręcz zadowolone z tego faktu. No bo przecież co nas nie zabije, to nas wzmocni, mawiał Goebbels. To była ta sytuacja dla prawdziwego nazisty. Nie ma już odwrotu. Czas prawdziwych straceńców, czas prawdziwych ryzykantów, ludzi zuchwałych, którzy wiedzą, że za nimi nie ma już nic. Tutaj musimy zatrzymać tą całą nawałę. Dowództwo 9 Armii w tym całym amoku zachowuje się bardzo ostrożnie. Dowództwo umieszcza swoją kwaterę daleko od Warszawy, ponad prawie 50 kilometrów w Żyrardowie. Dlaczego tak daleko? No bo cały czas, patrząc na walki powstańcze, spodziewa się i obawia, że miasto zostanie okrążone przez Armię Czerwoną i jednocześnie więc jednostki niemieckie wtłoczone w labirynt walk ulicznych, nie wiadomo nawet kiedy, zostaną ujęte w kleszcze i skończą jak 6. Armia Paulusa. Po prostu przestaną istnieć. W tym momencie bardzo ważne jest, żeby Wehrmacht pokazał w walkach ulicznych swój kunszt, by walczył skutecznie, by zastosował nowoczesną broń. Instruktaż walki w terenie zurbanizowanym, które przysłało dowództwo 9 Armii, dowództwo Grupy Armii Środek, pokazuje, że często stosowano błędną taktykę, że żołnierze Wehrmachtu działali zbyt wolno, bezczynnie, bezmyślnie, że unikano przeszukiwania ruin tam, gdzie Polacy się mogli ukryć, że praktycznie nie działano elastycznie, a zauważono coś bardziej niebezpiecznego. Właściwie całkowity brak zainteresowania walką ze strony żołnierzy Wehrmachtu, coś w rodzaju apatii. Trudno się jej dziwić po tym, co ci ludzie przeżyli przed chwilą na froncie wschodnim. Natomiast w tym momencie nie ma na to czasu. Strona niemiecka w związku z tym uruchamia cały swój aparat propagandowy kierowany do wnętrza, czyli sprowadza do Warszawy tak zwanych Nationalsozialistische Führungsoffiziere, a więc oficerów politycznych, właściwie nazistowski odpowiednik politruków w Armii Czerwonej, którzy mają poprzez lekcje ojczyźniane, patriotyczne pogadanki dla żołnierzy, ale też i system nagród i kar pobudzać jednak znów ten duch Wehrmachtu przeciwko zagrożeniu. Powstańcy warszawscy są oczywiście przeciwnikiem, który jest postrzegany przez pryzmat wszystkich złych doświadczeń Niemców z polskimi wolnymi strzelcami, ugrupowaniami, które walczyły z Niemcami od czasów powstań śląskich. Przecież sam Erich von dem Bach, Zalewski, jest weteranem bitwy o Górę Świętej Anny w 1921 roku. Był tam jako żołnierz Freikorpsu, walczył przeciwko Polakom. Mówi się o Polakach Heckenschützen, strzelcy z zawęgła, używa się określeń bandyckich, lekceważąc 10 praw prowadzenia wojny niemieckiego żołnierza. Oczywiście odmawia się polskim powstańcom praw żołnierskich i traktuje się jako kryminalistów. Wehrmacht jest w tym niezwykle gorliwy i nawet kiedy 7 września po ponad miesiącu walk pojawiają się negocjacje polsko-niemieckie i Hitler jest gotów przyznać prawa kombatanckie Armii Krajowej, Wehrmacht w osobie dowódcy 9 Armii generała Formana okazuje swoją dezaprobatę, oczywiście po cichu, ale to jest nie w porę. To jest nie w porę. W tym momencie zaraz nastąpi sowiecki atak na miasto, a my będziemy bandytów podnosić do rangi żołnierzy. Widać tu, że Wehrmacht jest bierny, ale ma swoje poglądy, ma swoje pewne wytyczne działania. Jeżeli może, to stosuje działania opóźniające, pozoracyjne. Jeżeli mu coś nie odpowiada, no to generalnie stara się troszkę naginać, można powiedzieć, te decyzje góry. Problem cywilów jest rozwiązany. 30 lipca 1944 roku Hitler wydał rozkaz, który mówi wyraźnie, iż wszyscy cywile, którzy sprzeciwiają się działaniom Wehrmachtu, będą definiowani jako terroryści, sabotażyści na terenach okupowanych.
Oni zadają cios Wehrmachtowi w decydującym stadium naszej walki o przetrwanie. Każdy członek Wehrmachtu, SS i policji, ująwszy takiego sprawcę na gorącym uczynku, ma go na miejscu zlikwidować. Kobiety nie biorące udziału w tym akcie mają być wysłane do pracy. Dzieci miano oszczędzać. A więc doświadczenia ludobójstwa, w których uczestniczy Grupa Armii Środek, tysiącami ludzi zabijając w Związku Sowieckim między 1941 a 1942 rokiem, teraz mają zostać powtórzone na dużą skalę w Warszawie. Cywile to też oczywiście jako masa pomagająca bandom mogą mieć jednakowoż też znaczenie wojskowe. Przecież będą na przykład pociągani do prac oczyszczających teren, tam gdzie jest on pod ostrzałem bandytów, a może będą pędzeni przed jednostkami, pojazdami pancernymi, kiedy te będą szturmowały polskie pozycje. Istotne jest więc pytanie, w jaki sposób Wehrmacht zamierzał wykorzystać swoją rolę w Powstaniu Warszawskim, w zwalczaniu Powstania Warszawskiego. Jak można było spróbować zregenerować swoją pozycję w Rzeszy, swoją siłę militarną, oczywiście bazując na tym, co po prostu i tak zostało postanowione poza jakby kręgiem decyzyjnym dowódców Wehrmachtu, czyli no, tak jak już wspominałem, z powstańcami walczy przede wszystkim SS i jednostki pomocnicze. Wehrmacht ma rolę pomocniczą w tym wszystkim, a więc może oszczędzać swoją siłę żywą przeciwko Sowietom. W tym momencie wykorzystuje maksymalnie nowoczesną broń i może w swoich raportach bardzo przeczerniać swoją sytuację. Może przekazywać informacje o dużo gorszej położeniu niż faktycznie jest. Po co? Alarmować Berlin, a jednocześnie pozyskiwać napływające stamtąd świeże, dobre, różnego rodzaju wartościowe wojskowo posiłki. Jednocześnie w tym momencie Wehrmacht jest głównym, najważniejszym formacją III Rzeszy, która ma kontakt z wrogiem, którym jest polskie podziemie. To podziemie polskie istniejące wcześniej przybrało właśnie zupełnie nową formę. Wehrmacht studiuje Armię Krajową, Wehrmacht ją obserwuje, uczy się jej, przesłuchując jeńców, zadając żołnierzom Armii Krajowej pytania daleko wykraczające poza wiedzę czysto wojskową. W Ożarowie wywiad 9. Armii przesłuchuje żołnierzy alianckich, przesłuchuje żołnierzy powstańczych, wypytując ich o takie rzeczy jak sprawy ogólnopolityczne, nastroje ludności i żołnierzy, stosunki między poszczególnymi organizacjami konspiracyjnymi, związki z państwami alianckimi, zagadnienie uzbrojenia, akcje sabotażowe czy przewidywania polityczne. Wiadomo, że około 2000 Niemców, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników dostało się w ręce powstańcze. Później będą oni z tej niewoli powracać, niektórzy uciekną, może zostaną zwolnieni, będzie można ich dokładnie przesłuchać pod kątem, jak byliście traktowani u Polaków. Oczywiście koszmarem każdego Niemca będzie co? To, czego się bardzo obawiano i co widać w raportach i dokumentacji. Powstańcy wymienią się jeńcami, przekażą jeńców niemieckich frontowi białoruskiemu, a na przykład z przyczółków nad Wisłą można będzie tych Niemców przerzucić przez Wisłę promami na drugi brzeg. Nigdy czegoś takiego powstańcze dowództwo nie planowało, bo nie było tam miejsca dla żołnierzy napływających, ale w niemieckim wyobrażeniu taka obawa zaistniała. Może będzie więc po prostu współpraca tutaj i wspólne działania. Jak już mówiłem, była oczywiście bardzo istotna kwestia działań propagandowych kierowanych do własnych ludzi. W tym momencie też ogromnie istotną kwestią była inicjatywa pomagająca pozyskiwać robotników przymusowych. No bo jak powiedział Führer, 500 000 nowych robotników to więcej niż wygrana bitwa, a Warszawa jest olbrzymim rezerwuarem ludzi do pracy. III Rzesza potrzebuje ich coraz bardziej i już w 1943 roku szef sztabu 9. Armii, generał Max Sztetke, osobiście proponuje Alfredowi Rosenbergowi, ministrowi okupowanych terytoriów wschodnich, iż 9. Armia na Białorusi chętnie się zaangażuje w wielką operację pozyskiwania młodzieży białoruskiej do pracy. Część do rolnictwa, część do zakładów Junkersa i innych zakładów w Rzeszy. Wszystko już właściwie było przygotowane i zaplanowane. Rozpoczęto realizację tej akcji o kryptonimie niemieckim Heimatlos, Elternlos, Unterkunftslos, czyli bezdomny, sierota, bez dachu nad głową. No ale operacja Bagration zatrzymała tę operację. No ale ten sam Sztetke, który tam był na Białorusi, teraz jest w Warszawie. I to właśnie pod komendą takich ludzi od 10 sierpnia Wehrmacht przeprowadza już, koordynuje i organizuje przerzut do Rzeszy
tysięcy robotników z wielkiego obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie. Czyli białoruskie doświadczenia kontynuuje się w Polsce, a wizja miliona pracowników, robotników do Rzeszy, którą kieruje Wehrmacht, z całą pewnością polepszy rzeczywiście pogląd Hitlera na to, do czego jeszcze Wehrmacht może być przydatny. Tego, czego się nie spodziewano w Warszawie, to skala demoralizacji wynikająca z okrucieństwa, brutalności, której tutaj już słyszeliśmy, na które żołnierze niemieccy nie byli często przygotowani. Widzieli wiele rzeczy, ale jednak to skala tego, co tu wyrabiano z rannymi, z jeńcami, z cywilami, jak zachowywali się przy ich obecności policjanci, SS-mani, było jednak doświadczeniem, które pozostało we wspomnieniach jako coś trudnego do zniesienia. Ale są też inne elementy demoralizujące, no, jak już sam wspominałem, chociażby sama po prostu niedoświadczenie armii niemieckiej z prowadzenia walk w dużym mieście. Tak zwany friendly fire, czyli ogień własny, jest koszmarem żołnierzy niemieckich w Warszawie. Bardzo wielu z nich ginie. Herbert Stechbart, szeregowy, wspomina, jak przez pół godziny bateria artyleryjska niemiecka ostrzeliwuje własnych ludzi. Pół godziny. Spadają tam pociski kaliber 150 mm. Nie można się dodzwonić do tej baterii. Bateria zabija żołnierzy na ulicy Koszykowej i Suchej. Tam się znajduje park samochodowy. Stechbart opisuje w swoim niepublikowanym dzienniku drastyczne szczegóły, jak na jego oczach pocisk odrywa głowę jednego z towarzyszy broni. Wreszcie się to wszystko kończy później. Ile takich strat było, ile takich ludzi zginęło i w ilu miejscach, nie ma na ten temat żadnych danych. Podobnie jak nie wiadomo co z dezerterami. Eugeniusz Cezary Król odnalazł bardzo ciekawego żołnierza, z którym przeprowadził wywiad w latach 90. Gerhard Cwerenc miał miotacz płomieni, wypalał warszawskie kwartały ulic i zbiegł na polską stronę, a później do Armii Czerwonej. Ilu było takich dezerterów? Gerhard Cwerenc zmarł niedawno, w Niemczech jest nawet relatywnie znany, w Polsce właściwie w ogóle zapomniana postać. Kiedy bitwa na Pradze szalała, 73. Dywizja Piechoty doznała dość niezwykłego zjawiska. Jeden z jej pododdziałów po prostu na łeb, na szyję zaczął biec, uciekł po prostu, porzucił swoją linię frontu. Poszła informacja, że ci ludzie chcą się przedostać na Pragę, a potem przez Wisłę, może do powstańców. A więc natychmiast operacja wyłapywać, jak trzeba to rozstrzeliwać. Operacja oczywiście bardzo mało znana, sam temat mocno ukryty w dokumentacji, a jednak rzeczywiście do czegoś takiego doszło. Na tyłach frontu skierowano kilka jednostek tej formacji i one rzeczywiście dokonywały gwałtów, rabunków, niezwykłych brutalności w rejonie na południowy zachód od Warszawy. Tam zresztą nie inaczej nazywano żołnierzy niemieckich jak Drückeberger, czyli taki miglanc, cwaniak unikający służby. Frontschwein to jest ta świnia frontowa, jak o sobie mówią żołnierze Wehrmachtu. Ale jest drugie określenie, Etappenschwein, świnia etapowa, a przecież już tak nawet Himmler nazwał Warszawę, miasto świń etapowych, sprytnych dekowników, którzy uwili sobie tutaj bezpieczne schronienie. Wielu Niemców, wielu szeregowców uważa, że to powstanie wzięło się z tego, że byliśmy dla Polaków za dobrzy. No ale jednocześnie są też opinie zupełnie inne. Jeden ze starszych lekarzy mówi wprost, gdybyśmy traktowali Polaków lepiej, to dzisiaj byliby towarzyszami broni w walce z Rosjanami. Powinno się postawić przed sądem wojennym tych panów w Warszawie, przez których to powstanie wybuchło. Cytuję wspomnienia Wiktora Himmera, niezwykle ciekawe wspomnienia kapelana Wehrmachtu, który służył pod Warszawą właśnie i ponieważ bardzo był lubiany, wielu ludzi nie gryzło się w język w jego obecności. Opowiadano rzeczy niesamowite i z całą pewnością nie spodobałyby się one w Berlinie. Kończąc już powoli, warto zwrócić uwagę na takie postawienie sprawy, czy Wehrmacht w ogóle wyszedł po zakończeniu powstania, jego sytuacja jest lepsza czy gorsza w stosunku do tego, jak wyglądał lipiec 1944 roku. Można powiedzieć, wtedy walczył o przetrwanie i możliwe była natychmiastowa katastrofa. Tymczasem początek października
To jest sytuacja, gdzie Wehrmacht po rozwiązaniu grupy von den Bacha znów jest jedynym panem i władcą na terenie Warszawy. Wehrmacht powoli przejmuje rolę państwowości niemieckiej. Staje się tak naprawdę już nie tylko formacją militarną, staje się najważniejszą instytucją państwa niemieckiego w sytuacji załamania administracji cywilnej. Przejmuje częściowo jego rolę albo sobie ją kompletnie podporządkowuje. Także nic gubernator Fischer, szef dystryktu warszawskiego, nie może zrobić bez porozumienia z niemieckim dowództwem, czyli wszystko wbrew woli Hitlera, który nigdy nie chciał Wehrmachtowi powierzać władzy administracyjnej. Żołnierz ma służyć i walczyć, a nie zarządzać. A tu Wehrmacht, w miarę jak wojna się przesuwa, zbliża do serca Niemiec, staje się wręcz uosobieniem państwa niemieckiego i rządzi i panuje nad tym przestrzenią. Oczywiście organizuje tyły frontu, przerzuca masę towarów, przeprowadza gigantyczny rabunek i demontaż całego warszawskiego węzła przemysłowego. Działają tu szczególnie Armee-Wirtschaftsführerzy, czyli szefowie gospodarczy armii, którzy mają nieograniczone kompetencje. Ogromną rolę ma Rüstungskommando Warszał, komenda uzbrojenia Warszawy, która też robi co chce w zasadzie z mieniem warszawskich zakładów. No i oczywiście prowadzona jest we współpracy z Gauleiterem Greiserem wielka akcja Warszawa, ale o tym już będziemy później w trakcie konferencji mówić. Kończąc, można powiedzieć, że Warszawa z momentem zakończenia powstania jest morzem gruzów, które się już tylko powiększa. Nie można tu właściwie normalnie mówić o jakimkolwiek normalnym funkcjonowaniu, a przecież Armia 9 ma tutaj za zadanie budować Festung Warszał, wielką linię oporu przeciwko Sowietom, decyduje i wyznacza kierunki strategii obronnej, wyburza całe kwartały miasta, oczywiście decyduje o egzekwowaniu politycznych decyzji Hitlera. Jeżeli Hitler wykazuje taką rzeczywiście wolę, by żołnierzy Armii Krajowej traktować jako żołnierzy, przyznaje prawa kombatanckie i te prawa kombatanckie są strzeżone przez Wehrmacht. Wehrmacht będzie tutaj egzekwował je, mimo że SS będzie przecież bardzo z oburzeniem reagowało na układ o zaprzestaniu działań wojennych. Tekst tego traktatu nie zostanie w Niemczech opublikowany. Będzie to sytuacja oburzająca, iż pozwoli się bandytom na wyjście z Warszawy. Wehrmacht jednak będzie tego pilnował. No i oczywiście instancja administracyjna, można powiedzieć zastępczy zarząd cywilny i w jakimś sensie utrzymanie całkowicie swojej nadrzędnej, podstawowej roli obrońcy granic Rzeszy na gruzach, w mieście pełnym zabitych i w kompletnym po prostu chaosie i zniszczeniu. Wehrmacht stanowi wyrok we własnych oczach oczywiście, bo to przecież cały czas o tym mówimy, we własnych oczach tą jedyną jeszcze nadzieję i ostoję porządku. I wszystko wydaje się być w porządku. To, że jest to zwycięstwo pyrrusowe, pokaże styczeń 1945 roku, ale to już inna historia. Dziękuję bardzo.